the constellations. They remind me that this life cannot be lost forever. I watch my generation. It's so evident this world will soon be gone. Will soon be gone. Can we live for tonight? Run away. Let's run away, run away. Can we get out of sight? Fly away. Let's run away, run away. Let's run away, run away, run away, run away. Let's run away, run away. See the constellations. They remind me that this life cannot be lost forever. I watch my generation. It's so evident this world will soon be gone. Will soon be gone. Can we live for tonight? Run away. Let's run away, run away. Can we get out of sight? Fly away. Cześć i czołem. Witam was, moi drodzy, serdecznie na niedzielnym wieczornym live'ie. Witam serdecznie, z tej strony Bartosz z kanału Serwis Elektroniki. Witam was, moi drodzy. Dawno nie było streama na naszym kanale, ale to niestety wszystko związane z moją pracą i innymi tutaj ważnymi obowiązkami. A jak wiecie, kanał jest prowadzony typowo w wolnym czasie. Tak więc musicie mi, moi drodzy, wybaczyć. Witam wszystkie osoby, które się tutaj już pojawiają, odzywają. Witam was, moi drodzy. Na wstępie, słuchajcie, serdeczne wielkie dzięki za wszystkie subskrypcje, za lajki, za komentarze, za wspieranie naszego kanału, bo dzięki wam, moi drodzy, kanał się po prostu rozwija, bo im więcej mamy tutaj wsparcia, jakieś tipy, kawy postawione, to dzięki wam możemy obmyślać ciekawe projekty, realizować je i udostępnić na naszym forum dyskusyjnym. Witam serdecznie. Tutaj już się pojawił nam Adam. Witaj, Adamie, siemaneczko, witam. Tak więc, moi drodzy, dzisiaj, tak jak obiecałem, w końcu mam chwilę w niedzielę. Dzisiaj się zajmiemy dwoma radyjkami. Jak widzicie, są to radyjka z takich chińskich zestawów. Tutaj mam dokumentację od tego radyjka, ponieważ składaliśmy to radyjko jakiś czas temu na naszym kanale i ono wszystko ładnie śmigało, nie było z nim najmniejszych problemów. Ale te radyjka, które tutaj otrzymałem, należą do naszego widza. Witaj, Akumariusz, siemaneczko. Tak więc tu w tym przypadku, słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się taką drobną naprawą dwóch małych radyjek, które przysłał nam widz razem z innym sprzętem do naprawy, a mianowicie wzmacniaczem Unitry WS-ką. Mam go na korytarzu akurat. Tam jest dosyć większa, skomplikowana rzecz do ogarnięcia, ale wszystko w swoim czasie. Najpierw mówię, dzisiaj mamy chwilę taką wieczorną porą, to ogarniemy sobie te dwa radyjka, które przysłał nam widz.
i spróbujemy zlokalizować przyczynę, czemu te radyjka jemu się nie chciały uruchomić, a raczej uruchomić się uruchomiły w stadium takim minimalnym, ale po prostu nie działały. Witaj Łukasz, siemaneczko, witaj serwusik. Tak więc dzisiaj się skupimy, moi drodzy, na tym, aby zlokalizować, co może być przypadkiem tutaj nie halo z tymi płyteczkami. Obie płytki są takie same. Wiadomo, kompletnych reszty radyjek nie potrzebowałem. Widz nam przysłał dwie takie płytki, czyli same bebechy, jak to się potocznie mówi. Ja już je wstępnie, słuchajcie, tak wizualnie na razie, bo nic nie mierzyłem, nic nie sprawdzałem. Jest parę miejsc, które się mi tutaj na płytce nie podoba, jeżeli chodzi o lutowanie stalaków. Tak więc na pewno jedną z rzeczy, którą będziemy robić, to na pewno poprawimy sobie luty na tych stalaczkach. Są to stalaki klasyczne, odpowiedniki układów TDA 7088, czyli w naszym przypadku będzie to albo SC 1088 albo CD 9088. Tam jest tych klonów kilka jeszcze. Jednym drugim można zastępować, więc tutaj nie ma, słuchajcie, najmniejszego problemu, ale my się tutaj skupimy, słuchajcie, tak aby spróbować te płyteczki, te radyjka widzowi uruchomić. Przypuszczam, że składał je chyba z synem, z dzieckiem i po prostu no, nie zadziałały. Tak więc spróbujemy tutaj poratować, a że wiecie, że ja się nie poddaję, to te sprzęty bez najmniejszych problemów sobie tutaj ogarniemy. Tak więc witam jeszcze raz wszystkie osoby na naszym kanale. Jeżeli macie, to przygotujcie sobie kawę, bo na pewno będzie się, moi drodzy, działo. Ja sobie tutaj jeszcze sprawdzę, czy wszystko nam prawidłowo wystartowało, bo oczywiście jakby nie spojrzeć, znowu YouTube robi czasami tu pod górkę po ostatnich aktualizacjach, zmianach, tak więc ciąg problemów dalszych. Ale widzę, że chyba wszystko nam ładnie wystartowało, tak więc nie powinno być problemów. Powiadomienia powinny również do Was podochodzić na maila, na telefony, że wystartował stream. Mam nadzieję, że wszystko będzie śmigać. Dokładnie, widzę, że wszystko ruszyło, nie powinno być najmniejszych tutaj problemów. Siemaneczko, Robercik, witaj. Witaj dziadek Krzysiek, siemaneczko, czołem, witajcie. Wiecie co, trudno powiedzieć, co tu będzie uszkodzone. Mogą być walnięte stalaczki, może widz jak lutował, to nie wiem, dłużej je przygrzewał lutownicą, wewnętrzna struktura układów uszkodziła się, no trudno powiedzieć. Nie jest to problem, ponieważ ja już tutaj też o tym myślałem, bo będziemy parę innych projektów robić na naszym kanale. Mam tutaj oryginalne stalaki SC 1088, tu jest chyba z 50 sztuk tych układów. Tak więc mamy jakby coś na podmiankę, więc nie jest to problem. Tak więc ogarniemy sobie, słuchajcie, po kolei te płyteczki. Najpierw zajmiemy się na przykład jedną, tą sobie odłożymy na bok, skupimy się na tej płyteczce, poprawimy tu już jedną rzecz, którą jest taki dławik. Niepotrzebnie jest zostawiony na bardzo długich tutaj kabelkach, a to powinno być idealnie przy płytce. Tak więc zaraz go sobie tutaj poprawimy, żeby nie było. Zaraz sobie tu przygotujemy koszyk na baterię. Podłączymy sobie jakiś mały głośniczek, coś tutaj zaraz znajdziemy, takiego małego, żeby nam, jak to się mówi, pierdziało chociażby, że zaczyna to działać. Baterię oczywiście mamy, bo oczywiście te radyjka są zasilane z 3V, słuchajcie. Ta elektronika działa na 3V. Nie jest to jakoś wielce, wiecie, skomplikowana elektronika, tak więc tutaj nie powinno być najmniejszego z nią problemu. Pierwszą rzecz to sobie wezmę
Zmienię grot w lutownicy, założymy sobie grot nożowy, odpalam stację. Na pewno pierwszą rzeczą, którą się skupimy, to tak, poprawimy sobie luty wokół tego naszego stalaka, który jest tutaj wlutowany na płytce. To jest pierwsza rzecz, którą zrobimy. Kolejną rzeczą, którą jest, to sobie zaraz miernikiem sprawdzimy, czy nie ma gdzieś zwarć, bo to też czasami wiadomo, kropka cyny potrafi zrobić naprawdę duże zamieszanie. O, Mareczek się pojawił. Witaj Mareczku, siemanko, cześć, 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 witajcie, witajcie moi drodzy. Słuchajcie, dla osób wspierających kanał taka małe info, wleciał kolejna część filmu o programowaniu Arduino. Tak więc jeżeli ktoś jest tutaj z grona wspierających kanał, to od razu mówię, że ma już dostęp do nowego filmu dla wspierających w pierwszej wersji, jak to się mówi. Tak więc zachęcam. No. Witajcie. Fajno tutaj się witacie na naszym czacie. Powiem wam, że ta plecionka jest naprawdę rewelacyjna, dosłownie. Tutaj akurat do Mariusza, Mariusza, jakbyś miał okazję kupować sobie plecionkę tam do twoich prac, które z tymi BMS-ami robiłeś w ostatnim czasie, co oglądałem u ciebie, to słuchaj, polecam, kup sobie taką plecionkę. To jest akurat 1,5 mm szerokości, ale są też wiadomo dwójki i 2,5. Typowo tą właśnie R300 mechanika. Powinny być dostępne u nas na naszym tutaj, ale drogo, ale ewentualnie spróbuj poszukać, możesz też dostać ją wiadomo na AliExpressie. Polecam, jest naprawdę rewelacyjna, bo też mam te zwykłe plecionki, takie coś jak to, taką niebieską jak ty tam miałeś, to też tutaj gdzieś mam w pudełeczku. Potestuj, bardzo fajno się lutuje i oczyszcza nią pady. Rewelacja po prostu, bardzo Ci się na pewno przyda. Dokładnie, ale mówię, kup sobie coś takiego 2,5 mm, właśnie tego typu. Ona rewelacyjnie wchłania cynę, naprawdę bez najmniejszych problemów. Nawet zaraz mogę Wam pokazać, jak to wyszło. Nie używałem odsysacza, tylko i wyłącznie plecionkę. Chodzi tu właśnie o ten dławik, który musimy poprawić. Właśnie go wylutowałem. Oczyściłem sobie tylko tą plecionką 2 pola, tutaj właśnie. Proszę bardzo, oczyściłem 2 pola bez najmniejszych problemów tą właśnie plecionką. Tak więc pooczyszczamy, spróbujemy naprawić tutaj tą radyjka naszemu widzowi. Mówię, to są takie małe dławiczki. Nie wiem czemu widz zostawił go na dużych takich nóżkach. To też czasami, jak ktoś mówi, robi problemy. Zrobimy to prawidłowo, tak aby to miało ręce i nogi. Dobra, na razie to mamy usunięte. No, był tutaj ta ceweczka, czyli ten dławiczek. Teraz skupimy się na tym układzie. On jest tutaj polutowany, no, akceptowalnie, ale jak dla mnie jest trochę tu parę rzeczy podejrzanych. Wolę to przelutować po swojemu, tak abyśmy mieli pewność, że ten układ leży prawidłowo i nie ma jakichś zwarć między nimi.
tyle ile mogę, mówię, o, naprawdę bardzo ładnie, to ona od razu połyka tą cynę, pobiela się, jest rewelacyjna ta plecionka, naprawdę godna polecenia. Na AliExpressie można ją dostać w granicach, jeżeli dobrze pamiętam teraz cenę, w granicach 4,50 do 6 zł, zależy jeszcze jaką szeroką. Więc naprawdę warto. Dobra, i teraz musimy się skupić już na rzeczy takiej bardziej dokładnej, a mianowicie małą operację na tym układzie musimy zrobić. Z jednej i z drugiej strony. My to sobie potem wyczyścimy. Tutaj użyję plecionki już tej zwykłej. Chodzi tylko o to, żeby odessać i oczyścić tą starą cynę, którą tutaj widz używał. Marku, wiesz co, można niby hotem, pod warunkiem, że po pierwsze mam tu hota, a ja go nie mam. Hot jest w magazynie, to jest jedna rzecz. A druga sprawa, słuchaj, ta płyteczka jest za mała na hota. To jest tak delikatne, że warto. Dobra temperatura, dobry grot, słuchaj, i mamy naprawdę bardzo fajno oczyszczone pady. Zaraz wam to pokażę. Ja to tylko robię grotem, słuchajcie. Żadnych tutaj problemów. Zobaczcie, mamy oczyszczone, jak widzicie, już jedną stronę. Drugiej jeszcze nie ruszałem. Tak więc zaraz tą jedną stronę ładnie przelutujemy. Oczywiście topnik. Tak, ale wiesz, nie wiem co to jest za cyna, którą tutaj widz lutował, a między innymi tutaj ja zauważyłem, że jest po prostu w kilku miejscach niedolutowane pod układem, więc wolę usunąć starą cynę, tak jak to się robi normalnie. Więc usuńmy sobie stare spoiwo. Dajmy trochę świeżej cyny na grot i jednym ładnym przyciągnięciem, jak to się mówi, zaraz sobie ten nasz układ ładnie zalutujemy. Proszę bardzo. I bez użycia hota, tak jak wam powiedziałem, proszę bardzo, tu nawet specjalnie przybliżę. Zobaczcie, wygląda jak z fabryki. Żadnego mostka, żadnego problemu. Tu jest lutowanie widza. Tu jest moje, które przed chwilką zrobiłem grotem. Nie używałem żadnego hotera. Proszę bardzo. Tak wyszło moje. Teraz poprawimy to drugie. No dokładnie Marku, więc szkoda mi po prostu, wiesz, hota na takie coś. To jest, mówię, to są tak małe, wiesz, pady, tak małe luty, że spokojnie można to zwykłym, wiesz, grotem zrobić.
Jeszcze raz przelecimy, bo tutaj jest taki mały jeden punkt przy jednym filtrze, którym trzeba bardzo, bardzo uważać. Ok. Teoretycznie mamy oczyszczone. Zaraz sobie go zalutujemy. I z pierwszą rzeczą, którą będzie, to podlutujemy sobie ten mały głośniczek. Spróbujemy odpalić, zobaczyć, czy coś usłyszymy. Tak więc witam wszystkie osoby na kanale Serwis Elektroniki. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj na takim wieczornym live'ie skupiamy się na takiej małej, szybkiej naprawie dwóch małych radyjek kieszonkowych od widza. Od widza dla widza, można powiedzieć, więc tu nam się zrobił mostek na końcóweczce. Już go usunąłem. Bez plecionki. O. Teraz widzę, że jest polutowany idealnie. Proszę bardzo. Zobaczcie, mamy również drugą stronę zalutowaną. Tak więc na pewno wiem, że układ będzie leżał idealnie. Tak, zgadza się. To jest taki zestaw chiński, jakiś tam kit do składania z takim radyjkiem na typowo monofoniczne, jedno pokrętełko, dwa przyciski, szukanie na zasadzie skanowania pasma z jedną diodą pojemnościową. Tak to mniej więcej wygląda. Tak więc jest to jakiś prosty, budżetowy, nieskomplikowany tutaj, można powiedzieć, odbiornik radiowy. Dokumentacja, jakbyśmy szukali dokumentacji technicznej z połączeń, no to jest to typowo standardowe połączenie elementów, tak jak jest niemalże w dokumentacji technicznej tego układu. Tak więc nie jest to nic bardziej tutaj skomplikowanego. Tak, zgadza się, obudowa też jest, tylko tutaj akurat widz mi przysłał same płytki bez obudowy, bo mówię, to nie było potrzebne, bo bardziej chodzi o to, aby naprawić po prostu elektronikę, żeby zaczęła działać, więc dlatego mamy same płytki, nie mamy reszty, jak to się mówi, bebechów, ale dla nas to nie jest problem. My sobie tutaj na spokojnie wszystko ogarniemy. Podłączymy sobie do koszyczka. Tutaj, jak widzicie, mamy już koszyczek na baterię przygotowany. Zwykły, uniwersalny na baterię AA. Pismo obrazkowe dla wszystkich. Dokładnie, można tak powiedzieć. Okej. Koszyczek mamy wlutowany i teraz tak, musimy się zająć tym naszym dławikiem. To jest ta ceweczka tutaj na schemacie. Ona jest wykorzystywana jako antena,
w układzie także z układu masy, jak gdyby, nazwijmy to, pobiera przez nią sygnał masowy, ale też odpowiednio przepuszcza część sygnału do anteny. Tak więc no, odbywa się to podobnie na takiej zasadzie, jak powiedzmy w naszych tutaj, nazwijmy to, Walkmanach, takich innych radyjkach znanych firm. Podobne rozwiązanie, gdzie właśnie słuchawki są również anteną takiego radia. Tak więc tu w tym przypadku zaraz sobie to delikatnie zalutujemy. Dobra, cewka nie uciekła. Możemy ją troszkę jeszcze docisnąć do płytki, głowiczek, żeby on był idealnie na płytce, żeby przypadkiem podczas drgań czy innych tutaj rzeczy niepotrzebnie tego nie urwać. Dobra. I oczywiście ten naddatek tych przewodzików możemy sobie od razu delikatnie odciąć. To jest niepotrzebne. Dobra, mamy nasz jeszcze tutaj taki mały pierdziofon. Zwykły, prosty głośniczek. Nie jest to nic skomplikowanego. Od razu mówię, zwykły, najzwyklejszy. Badziewie, które gdzieś tam miałem z jakiegoś innego chińskiego radyjka. Jak wiecie, u mnie takich czasami ciekawych gratów no jest dużo. Tak więc zaraz go sobie wykorzystamy. To ma 4 ohmy. Trochę mało jak na to radyjko. Nie chciałbym przyciążyć tego tranzystora, który tam jest i pracuje on w roli wzmacniacza, ale mam nadzieję, że powinno to wystarczyć. Jeżeli nie, skupimy się na tym, aby podłączyć jakiś prosty, mały wzmacniacz, słuchajcie, do tego radyjka. Mam tutaj wzmacniacz na układzie w klasie D, to jest PMA 8406 czy 03, już nie pamiętam. A więc będzie można jakiś prosty wzmacniacz podłączyć. Tutaj sobie możemy te blaszki też trochę odciąć, bo to jest nam niepotrzebne akurat. Zostawimy tylko tę część, nazwijmy to zakutą. I ją wykorzystamy do podlutowania do głośnika. Dobra. Tak jak mówiłem, głośniczek jest 4 ohmy, pół wata. Wiecie, to nie jest żaden głośnik typu hi-fi czy coś tego pokroju. To ma tylko nam wydać jakiś dźwięk, abyśmy usłyszeli, czy to radyjko zaczyna żyć, czy po prostu dalej jest, powiedzmy, martwe, czy dalej robi jakiś problem. Dobra. Tak, abyśmy sobie mogli, wiecie, na spokojnie sobie poszukać przyczyny, dlaczego to radyjko nie chce działać
Jest jeden pin. Oczywiście to radyjko później trzeba, jeżeli się wszystko uda uruchomić i wszystko zacznie działać, no to oczywiście obowiązkowo trzeba będzie je wziąć i z tego topnika wyczyścić, żeby nie było problemu, że gdzieś się dotknie i za chwilę się niestety ubrudzimy tym topnikiem. Szkoda mi, Marku, tego tej dużej kolumny. A poza tym nie mam gdzie jej postawić tutaj u mnie w pokoju. Adam, powiem Ci tak, mam tutaj radyjka takie, na jedne z pierwszych, gdzie była zastosowana płytka, są to radia Diory Kosa, mam tu na parapecie 2 sztuki takie, reszta jest u mnie w magazynie i te kosy też będzie trzeba przejrzeć. Coś mamy. Dokładnie tak można powiedzieć. Siemanko, siemanko EP. Adam, nie, ono już pierwotnie działa w FM-ie. Dobra. Teraz sobie przygotujemy małą podmiankę jeszcze. Antenę ma wspólną z sygnałkiem tutaj od głośniczka, więc głośnik traktuje jako antenę, ale zaraz sobie tu podlutuję kawał przewodu osobno do tego układu pod miejsce anteny. Czekajcie sobie, zaraz sobie dokumentację wezmę, na którym było wejście. I zaraz sobie na spokojnie rozklikamy
Dobra. A nie, to nie jest jeszcze to. Ja go chyba raz wymieniałem, ten układ wzmacniacza, jeżeli dobrze pamiętam, bo ktoś go ostro zesmażył. Dobra, mam tutaj przewody. Dosyć długi przewód, on ma 1,5 metra. Słuchajcie, nasza klasyczna lineczka, jak to się mówi, 1,5 kwadrat. I teraz tak, wyprowadzenie 11. Jak my to mamy w tym układzie to przygotowane? Czyli teoretycznie mógłbym się wpiąć bezpośrednio C15, C14 tutaj i mam na spokojnie opcję, że mamy antenę, słuchajcie, do tego naszego radia, czyli naszego radia od widza. No i dalej, co tutaj jest jeszcze? Dobra. Mamy dosłownie 1,5 metrową antenę. Teraz będzie można, słuchajcie, znowu zrobić test. Zobaczymy, czy coś nam złapie. Ja sobie gdzieś tutaj rzucę na biurko.
To akurat nie są zakłócenia, tu jest prawdopodobnie gdzieś któryś z elementów przy układzie źle dopasowany i układ się źle wzbudza. Dobra, to teraz tak. Aby ułatwić sobie, słuchajcie, dalej pracę w namierzeniu problemów w tym układzie, posłużymy się jedną rzeczą, którą specjalnie przygotowaliśmy na ten nasz tutaj układ, a mianowicie nasz wskaźnik, miernik częstotliwości. Spróbujemy go sobie zaraz podłączyć, uruchomić sobie z tym tutaj małym radyjkiem i spróbujemy zaobserwować, czy w ogóle radio nam żyje. Bo miejmy nadzieję jeszcze taką tutaj sytuację, że może być sytuacja tego typu, że sam scalak tego radyjka, czyli tutaj od spodu, co go ładnie teraz poprawiłem, polutowałem, może się okazać, że po prostu ten scalak jest uszkodzony. Tak więc zaraz go sobie podłączymy, nasz układzik tutaj do tego radyjka i zobaczymy, czy uda się nam na wyświetlaczu złapać jakąś częstotliwość, którą ten magiczny układzik, radyjko nam tutaj wyświetli. Ja sobie teraz szukam jakiegoś jeszcze przewodu dodatkowego, którego nie będę musiał, wiecie, obcinać, katować, cokolwiek. O, tu tak coś mamy. Dobra. Tutaj, Marku, mam listwę. Tu jest 50 scalaków, jakby coś. To są wersje SC1088. Tak więc mam te stalaki na podmiankę, więc nie będzie problem. Ale najpierw chcę w ogóle dojść, czy w ogóle ten układ nam w ogóle żyje na tej płytce. Bo wiecie, może być to, co mówiłem, że tutaj widz lutował i mógł po prostu ten układ uszkodzić. Tak więc trudno mi tutaj powiedzieć, co może być problemem, że to on nie chce nam tutaj prawidłowo zadziałać. Ale to nie jest problem. Najpierw sobie spróbujmy ogarnąć tak, abyśmy mogli się bez najmniejszych problemów podłączyć do naszego tutaj wskaźnika. Spokojnie, nie takie rzeczy się, wiecie, robiło. Najważniejsze w tym wszystkim jest, słuchajcie, to, aby ten układ uruchomić. Jak uruchomimy, to już z górki. Jeszcze może być jeden wariant.
Tutaj, jak wiecie, płytka ma elementy przewlekane oraz wersje elementów SMD. Może któreś z tych małych kondensatorów zostały pomylone przez widza i jest też po prostu problem. Ale to nie jest duży problemik. Przemierzymy sobie w razie, bo mam kądzie do podmianki. To się też podmieni. Więc wszystko słuchajcie, pod kontrolą. Tak więc bez nerwów, wszystko się na spokojnie, ładnie tutaj ogarnie. Znowu się uświniłem topnikiem, no ale cóż, takie życie. Robert, trudno powiedzieć. Zobaczymy. No, ja nie mówię, wiesz, że nie. Ogarnie się ładnie, naprawi i będzie jak nowy. Tak więc radyjko powinno ładnie... Coś mi tu spadło, poczekajcie. Wskaźnik mi zleciał. Tak więc nie powinno być, słuchajcie, problemów. Sobie to uruchomimy. I nasze wejście musimy sobie podpiąć pod wejście piąte naszego scalaka. A wiecie co, jedną rzecz zapomniałem. Tutaj poprawiałem lód, a tutaj nie podlutowałem o. Wiem, Robert, że w moich rękach, wiem. Wiesz, tu chodzi o to, żeby uruchomić, będzie super plus dla widza. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. No, oczywiście, wiesz, uda się naprawić. Widz będzie zadowolony. Dobra, czyli ja mogę ukraść sygnał dla naszego miernika tutaj z wyprowadzenia tej diody. Dobra.
Powiem tak. Teoretycznie jest nie tak. Bo cały czas próbuję stroić, a nie powinno tak. Teoretycznie, słuchajcie, to radyjko, ono nawet jak patrzymy na częstotliwość, nie przelatuje Spróbujemy sobie teraz zrobić mały eksperyment z naszym generatorem. Zaraz sobie puścimy sygnał z generatora naszego tutaj serwisowego. Oczywiście ruszyłem dobra. Na generatorze mam 96. Dajmy troszkę większą amplitudę. Zaznaczam, kabelek antenowy jest podpięty krokodylkiem do tej brązowego tylko przez izolację, nic więcej, tak abyśmy słyszeli delikatny pisk z naszego tutaj generatora. Sygnał mam puszczony monofoniczny, tak więc on musi nam odebrać. Spróbujmy sobie przelecieć cały zakres tutaj częstotliwości.
gałeczką. Zobaczymy, czy na którejś częstotliwości usłyszymy pisk w głośniku. Mamy. Radio odbiera mój sygnał z generatora. Jak słyszycie. Czyli teoretycznie wiemy, że scalak na pewno działa, bo mamy częstotliwość 116 MHz. Czyli tak więc wiemy, że na pewno scalak działa. Problemem tego radyjka jest to, że niestety ono stroi na zbyt wysoką częstotliwość i tu jest ten problem. Zróbmy sobie 108. Witam, witam. Dobra, dałem 80
O, zróbmy inaczej. 90 MHz. Kurde, dalej. O, równe 90 MHz. Zaraz zobaczymy, czy nam... Powiem tak, w tym radyjku trzeba dokładnie przejrzeć kądzie, bo nie chcę zejść poniżej 90 paru widzę megahercy. Jest tutaj mały problem. Tak więc możliwe, że kondensatory, które były w tym zestawie, które były określone, nazwijmy to w cudzysłowiu, na jakąś tam pojemność, którą pan Chińczyk określił, one tak naprawdę tej pojemności nie trzymały. Tak więc możliwe, że było napisane jakieś pojemności, tak jak są według tutaj tego schematu, i niestety efekt jest taki, że widz prawdopodobnie powlutowywał i te kondensatory nie trzymą swoich parametrów, co zresztą mieliście już wiele razy okazję zobaczyć, jak robiliśmy pomiary kondensatorów ceramicznych, które po prostu pokazywały głupoty. Tak więc trzeba będzie dokładnie zaraz wziąć i pomierzyć. Nawet byłbym skłonny po prostu ten układ wziąć też tutaj wymienić, więc to też nie jest, jak to się mówi, problem. Dobra, na razie sobie wyłączmy generator. Ja się tutaj przełączę na stację lutowniczą. I jak to się mówi, wezmę, rozlutuję to, co podlutowałem i zaraz spróbujemy sobie, słuchajcie,
pomierzyć parę rzeczy na tym układzie, abyśmy mieli też pewność, co konkretnie tam siedzi. Jak widzicie, nasz pomysł na miernik, aby podłączyć do tych scalaków, jest dobry. Czyli na spokojnie taki prosty układ miernika pomiaru częstotliwości można wykorzystać, widzicie, do weryfikacji, do sprawdzenia układu, czy działa prawidłowo. Tak więc naprawdę układ godny polecenia. Dobra, na razie sobie to odstawimy na bok. Zaraz tą płyteczkę sobie przemyjemy izopropylenem, naszym tutaj alkoholem izopropylenowym, tak aby płytka była czysta, nie było nic problematycznego, abyśmy się kurczę pokleili. Więc jedną płytkę teoretycznie, no nie wiem, tak żeby wstępnie ją uruchomić, ale widzicie, układ zaczyna żyć, bo złapał częstotliwość naszego generatora, złapał ją dosyć wysoko, ale rzecz, która mi się tutaj nie podoba, to to, że ten układ niestety sam zaczyna sobie się stroić, a z tego co wiem, to tak nie powinno działać w ogóle. U nas w ogóle to tak nie działało. Więc obstawiam, że może tu być jakieś malutkie zwarcie, które robi nam problem. To raz, a dwa, trzeba sprawdzić te elementy, bo tak jak mówiłem, któreś z kondensatorów prawdopodobnie nie trzymią parametrów. I robią nam tutaj problem. Moi drodzy, ja zaraz do Was wracam, tak więc nie uciekajcie, zaraz się pojawię z powrotem. What you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Już się, moi drodzy, pojawiłem z powrotem. Tak więc witam wszystkie osoby, które tutaj się pojawiły na naszym kanale.
to teraz nam zostanie, słuchajcie, próba przemierzenia tych małych pojemności. I zweryfikowanie najgorsze tych małych SMD-ków, ale tutaj sobie powinniśmy dać radę. Najważniejsze to wiemy, że układ zaczyna żyć. Dobra, bierzemy miernik. I pierwsze co zrobimy, to sprawdzimy sobie takt switche, czy nie zostały przypadkiem przywarte. Teoretycznie nie. Dobra. Dobra. Tak więc przy obu takt switchach nie mamy stałego zwarcia, ale coś jest, co nam tutaj wpływa na ten układ. No dobra, sobie zaraz będziemy ogarniać dalej. Najpierw posprawdzajmy, czy nie mamy zwarcia na kondensatorach, tych małych SMD-kach, bo wiecie, to są takie miniaturki, to są 805. Często wystarczy czasami dłużej podgrzać, drapnąć, docisnąć i on pęknie i już robi zwarcie. Teoretycznie nie ma tutaj problemu.
Siema Zdzisiu, witaj, witaj. Dobra, i teraz nam zostały jeszcze z tej strony dwa takie małe ceramiki. Bo nie ma zwarcia. Ten też. Dobra, zaraz do Was wracam. Co wy tu jak wypisujecie? Robercik, powiem tak, ta cena to jest z kosmosu, to ci od razu mówię, co nam podałeś, to jest wygórowana przez handlarzy i jeden sprzęt nie jest tyle wart, to od razu ci mogę powiedzieć, nikt o zdrowych zmysłach tyle nie da. To samo w przypadku kolumn, to jest po prostu przegięcie, więc handlarze robią po prostu deala na osobach, które próbują powiedzmy za tanie pieniądze sobie kupić coś, co kiedyś mieli i powiedzmy korzystali. Tak więc ceny są przebite i nikt tego o zdrowych zmysłach nie zapłaci. Powiem tak, ja dla przykładu serię 504 komplet dosłownie bez zegara w zeszłym roku zapłaciłem około 1000 zł. I to z pilotem, z wszystkim, naprawdę rewelacja. To było sens. Tylko gdzieś też pytanie, co sensownego kupić za tą cenę, jeżeli chodzi o sprzęciorka, bo trafisz, wiesz, na Chińczyka jakiegoś badziewia, no to szkoda kasy wydać na coś nowego. Kwestia szukania jakiegoś starszego sprzętu, sensownego powiedzmy, w dobrym stanie, no to wtedy jest ok.
Dobra, słuchajcie, ja sobie teraz ten układ przelutuję na tą drugą płytkę i zobaczymy, co ta druga płytka nam pokaże. Tutaj ewidentnie byśmy musieli zacząć od czegoś takiego jak wymiana tych elementów, przemierzenie ich, bo ten układ nam wchodzi na zbyt wysoką częstotliwość niestety. Dobra, bierzmy się za tą drugą płyteczkę. Ta płytka nam zaczęła działać na bardzo wysokich zakresach. To już jest połowa sukcesu. Tutaj jest jakiś problem z tym przewodzikiem. No co jest? Pobieliłem, nie chcę się polutować. Czyżby to był ta chińska miedź, która się momentalnie sypie. Dobra, mamy tak. Teraz tak, nasz głośniczek. Tak, Marku, widziałem też to ogłoszenie, pamiętam. Ktoś, nie wiem, co myśli na temat tego amatora, ale po prostu, no, cenowo to jest przegięcie po prostu. Dobra. I podłączymy sobie naszą antenę od razu. Na razie bez naszego miernika częstotliwości. Jak będzie potrzeba, to zaraz sobie go podłączymy. Na razie sobie sprawdźmy na sucho, czy ten układ, ten drugi radia widza w ogóle reaguje na cokolwiek.
Ten jest kompletnie martwy. Dziś potem Marek wystawia za 200 na OLX-ie i się dziwi, skąd te ceny. Mamy tutaj niestety na tej płyteczce kompletną, słuchajcie, ciszę. Jedynie słychać, jak minimalnie coś gdzieś tam w głośniczku po prostu pryknie. Więc zero jakiejkolwiek reakcji na tej płytce od tego radia. Tak więc pierwsze, co ja tutaj zrobię, to pozwolę sobie od razu ściągnę ten układ z tej płytki. Nie będziemy go tutaj biedaka, wiecie, męczyć. Zdemontujemy tego stalaka całkowicie. Wlutujemy nowego. Ja się w końcu muszę za tego amatora Marka wziąć, bo ostatnio dziś znowu o niego się potknąłem w kartonie, więc kurde, muszę w końcu tego biedaka rozmontować i zrobimy z niego wersję hi-fi. Zaraz sobie spróbujemy tego stalaka w trybie bezpiecznym ściągnąć, bo nie chcę uszkodzić padów na tej płytce. Teraz jest właśnie, robię to, co tygryski lubią najbardziej, czyli lutuję cyną z bizmutem. O, jakbyście się pytali, czemu lubię bizmut, proszę bardzo, stalaka już delikatnie z płytki zrzuciłem i nie trzeba było się w ogóle męczyć. Stalak sam z płytki zjechał, a wystarczyło minimalnie, dosłownie siupkę cyny z bizmutem i mamy stalaka ściągniętego. No,
To jest ten scalak, który tutaj miał nasz widz wlutowany. Ja wlutuję widzowi nowego. Mam tych scalaków tutaj, tak mówiąc, całe mnóstwo, więc spokojnie. No dokładnie. Powiem Ci Zdzisiu, że ja sam jak kupowałem, to odstraszało mnie to, że ona jest mega droga. To było po prostu jeden z takich aspektów, że po prostu kurczę, no trochę kosztuje. Ale powiem Ci, że wydałem tam ponad 2,5 stówy na ten wałek. To jest półkilogramowy wałek, proszę. Pół kilo cyny z bizmutem. I naprawdę nie była to kasa wyrzucona w błoto przy różnych naprawach. Nawet takich, widzisz, pierdołkach jak teraz tutaj dla widza naprawiam płyteczki właśnie radyjek, które on miał. Naprawdę jest to warte polecenia, użycia. Ale naprawdę, jak to się mówi, warto w tą cynę, tak już mi powtarzałem, zainwestować. Tak czy siak, w ogóle koszt wydania kasy na nią przy pierwszych, większych naprawach się po prostu zwraca. Więc tutaj, jak dla mnie, no, gra warta świeczki, po prostu warto. Dobra, teraz sobie weźmiemy, wyciągniemy nowego stalaka. Tak, żeby to było łatwo się do środka dostać. O. Zdzisiu, zakup sobie tą cynę na AliExpressie. Ja tam kupiłem, nie narzekam. No to musiałbyś sobie założyć jakieś proste konto, bo mówię, czasami się to przydaje, wierz mi. Mam konto też, że tam widzisz, czasami kupię jakieś pierdoły, coś, inne rzeczy, bo na naszym niestety, ale drogo, po prostu się nie opłaca czasami kupować. Jak mam możliwość, to ja wolę poczekać po prostu czasami ten tydzień, dwa i przyjdzie do mnie to samo, co miałbym na naszym Allegro kupić. Dobra, mamy nowego stalaka. Ale tam nie trzeba kartą płacić w dzisiu. Masz transakcję PayU, tak jak na Allegro się płaci.
Normalnie masz szybkie przelewy 24 PU, coś tego pokroju, więc nie ma problemu. Ja też tam karty nie mam podczepionej żadnej. Używam tylko i wyłącznie transakcji typu online. Wlutujemy sobie takiego, proszę bardzo. SC1088. Tak więc ja używam typowo PayU do płatności, słuchaj, i bez problemu i robisz transakcje, tak wiesz, online, jak masz typowo u nas na Allegro. Super szybko, bezpiecznie. Dobra, damy sobie w jednym punkcik trochę cyny. Tak, aby nasz układ minimalnie, wiecie, przystopować na płytce. U wszystkich, bo robisz, dodajesz do koszyka i potem masz ogólnie, jak to się mówi, płatność kartą, płatność typowo właśnie PayU na przykład, czy PayPalem, czy jakimś jeszcze innym i resztą już się oni zajmują. Bez problemu, słuchaj, naprawdę ja osobiście polecam, też się długo wzbraniałem, ale w końcu założyłem. Czasami warto, czasami jakieś pierdołkę u nas na Allegro, załóżmy, szczelam, kosztuje 50-60 zł, a to samo mam na przykład tam za 20 zł, a mam pewność, że sprzedawca w 100% przyśle mi to samo, bo na pewno kupuję tam, bo nigdzie więcej tych danych części na przykład nie ma, no to po co przepłacać? Mogę kupić w tym momencie 2 razy więcej tych części i ewentualnie mam, wiesz, w zapasie, jak a róż trafi się podobna rzecz do naprawy, na podobnej, wiesz, zasadzie, że będzie ten sam element, no to może sobie w pudełku ładnie po prostu leżeć. Na przykład teraz zamówiłem jakąś partię diod pojemnościowych z tego względu, że na przykład na Allegro nie spotkałem się z tymi diodami, a potrzebuję typowo jeden tam konkretny model takiej diody. W TME są, ale widziałem, że wołają sobie, kurde, jakąś konkretną kasę za jedną sztukę. To jest bezsens według mnie. A na Ali ją kupiłem, żebym ci nie skłamał, 50 groszy za sztukę. Cholercia, ruszyłem i się nie podlutowało. Wiesz co, EP tanto jedno zadziałało, wiemy w czym jest problem i będziemy to później naprawiać. Teraz się wzięliśmy za naprawę drugiego tego radyjka. Z tym jest konkretnie jakiś większy problem, bo jest całkowicie głuche. Więc wzięliśmy, zdemontowaliśmy stalaka, tu leży stalak z brzegu. Tak więc teraz bierzemy się za wlutowanie nowego układu w drugą płytkę już. Dobra.
Mówię, ta wersja zadziałała. Mamy przesuniętą częstotliwość na granicę 116-117 MHz, bo używaliśmy naszego generatora do testów, dzięki czemu wstępnie udało się pomierzyć co i jak. I będziemy w tamtej wersji jeszcze walczyć z kondensatorami, żeby dokładnie je dostroić. A drugą płytkę, którą teraz widzisz, którą robię, jest całkowicie martwa. Zero jakiegokolwiek, poza tym, że się tylko dioda świeci na czerwono, nic więcej. Radio jest głuche. Zero reakcji, nic nie mamy, nic nie słychać, nic nie piszczy. Więc kompletna cisza. Mamy układ już wlutowany. Zaraz sobie wlutujemy nasz głośniczek, zobaczymy, czy będzie to działało. Powiem Ci tak, a sama aplikacja tego układu jest banalnie prosta. Nie jest to jakieś mega, nie wiem, skomplikowane radyjko. Układ jest banalnie prosty. Zespół oscylatora działa na 70 kHz, tak więc nasz układ naszego miernika, dobrze, że ten przełącznik zrobiłem, bo trzeba go wtedy przełączyć, bo inaczej miernik wskazuje częstotliwość. Tak więc zobaczymy, czy teraz zacznie ten układ nam działać. Mówię, zaczynamy od serca po prostu. Działa, czyli ten układ naszego widza był czaśnięty, zero reakcji, tu mamy już szum. Czyli wymiana układu na tym radyjku już przyniosła nam połowę sukcesu. Teraz tylko dolutujemy sobie naszą antenę. I zobaczymy, czy na razie, zaznaczam, nic nie zmieniam, nic jeszcze nie wylutowuję. Weryfikujemy na tym, co mamy tutaj w zestawie. Czy ten układ w ogóle zaczyna prawidłowo, będzie funkcjonował, czy nie. Wszystko wyjdzie w praniu. O! Działa. Proszę bardzo. W Mistrzostwach Europy. Czy na więcej, oczywiście. No, od czegoś trzeba zacząć. Żeby był numer 2, musi być numer 1. Dokładnie tak. Liczę też na poprawę po prostu zajętych miejsc w generalce, tak? Tutaj to jest 8. miejsce, może ono nie brzmi rewelacyjnie, ale była bardzo duża konkurencja. Z Jakubem Matulką rozmawiał na mecie rajdu Sierra Morena Patryk Serwański, a ściganie w Andaluzji wygrał Jose Antonio Suarez. To była biegowa niedziela, a wszystko z powodu Energa Gdańsk maratonu. Zobaczmy, czy w ogóle działa strojenie. Coś tam kolejne złapało.
Zobaczmy coś kolejnego już. Dłużej nie będę puszczał, bo nam YouTube zbanuje streama. Wiecie co? Podłączę miernik częstotliwości, ten nasz, i sobie dokładnie sprawdzimy, jak działa nasz układ, ten nowy, który wlutowaliśmy. Miernik mam tutaj przygotowany, bo już z niego dzisiaj korzystaliśmy w naszym tutaj układzie. I oczywiście to działało. Odpalam stację. Dobra. I masa układu jest tutaj. Dobra. Wiecie, fajny plus, że to zatrybiło. Dobra, mamy już tu wyzerowane. Zaraz zobaczymy, co nam powie. Siemanko Mareczku, ponownie, siemaneczko. Powolutku słyszę, że coś odbiera. Znowu coś złapało. Słabo, ale złapało.
Powiem wam tak, że zamiast tych cewek powietrznych ja bym tu wstawił zwykłą ceweczkę małą z rdzeniem. Tak by można było spokojnie stroić. O, mamy kolejną. 100 MHz, przecinek 8. Nie wiem co to jest u mnie tutaj w rejonie za stacja. Mamy kolejną stację. Tylko nie chcę, żeby wiadomo za długo, bo nam niestety YouTube zbanuje muzykę. A to był chyba Myslowic. Nie, Marku, tutaj aż tak nie jesteśmy w stanie z tego małego głośniczka półwatowego, wiesz. Tak, to był Myslowic. Kolejna stacja i muzyka, czyli jakby nie patrzeć, radyjko działa. Powiem tak, szuka mi w tej chwili do maksimum, właśnie mam 106 MHz tutaj na liczniku. Może wam to pokażę, będziecie widzieć, jak skanuję. O, dochodzi 106 i wyżej mi nie chce szukać. To kwestia kondensatorów. EP nie, bo antena jest z tak zwanym kabelkiem od słuchawek. To działa tak jak u nas w Walkmanach czasami było, że miałeś Walkmana z radiem, gdzie słuchawki były anteną. To tutaj jest podobnie zrobione. Więc teoretycznie układ ten nam zaczął działać po wymianie samego układu radiowego, od razu wam mówię. No to było takie słabe, można powiedzieć, więc o, teraz zmieniłem przez tego dociśnięcie cewki, mam 104 maksymalnie. O, mamy 108. Jest. Słyszę Vox FM z Poznania.
No to nie jest tak łatwo tutaj. Bo minimalne rozciągnięcie już powoduje dużą różnicę. O, już mam... Mamy RMF FM. Mówi się nawet, że wyleciały poza Stany Zjednoczone. Ale to wciąż mówi... Dobra, 106. Znowu nam zjechało. Światową klasę kontr. Ale co ciekawe, nie możemy złapać stacji radiowej z piekła rodem. Spoko, Marku, dzięki, że wpadłeś. Mówię, tu by ewidentnie pasowało dać cewkę typowo klasyczną z rdzeniem. O! Złapaliśmy stację Tadeusza R. No, oczywiście znowu nie mogę wejść ponad wyżej tego pasma. Dobra, Britney Spears złapało. Jeszcze troszkę.
Nie no, Robert, coś się ogarnie, tylko problem jest jeszcze inny. Ta cewka musi być tak dopasowana, żeby szło tą płytkę zamknąć w obudowie, bo wiecie, wstawienie samej cewki to nie jest taka, wiecie, idealna opcja, bo co z tego, że wstawimy cewkę, jak jej nie będziemy mogli idealnie w obudowie zamknąć, więc... Dzięki Zbysiu, że wjechałeś do nas na kanał. Dzięki wielkie. No, Vox FM, czyli końcówka pasma UKF-u u mnie w okolicy. No, z dzisiu polecam, bo warto, naprawdę. Przy Wielkim Poznaniu. Nie no, aż takiej, wiesz, nie mogę kombinować fuszerki. No gdzie, nie wypada. Powiem tak, tą wersję radyjka, tą płytkę, powiedzmy, że uznaję, że ona jest ogarnięta, bo ona działa w tej chwili już. Wyłapuje stację. No, dokładnie. Tylko wiesz, my tu i tak już dużo przekombinowaliśmy.
Samo przerobienie tej płytki, owszem, jest tutaj teoretycznie możliwe. No, cały czas Vox mnie znajduje. No, tutaj cały czas to Vox złapie. No. No, teraz mamy Radio Tadeusza R z Torunia. Radio Maryja, czas na rozmowy niedokończone. Przy mikrofonie witam wszystkich kochanych radiosłuchaczy, ojciec Marcin Bogdan. Dobra, teoretycznie ta płytka jest ogarnięta, bo powiedzmy, że śmiga. Ja do niej nie mam tutaj już co do ogarnięcia. No można by się pokusić, żeby ją wziąć i jeszcze się pobawić kondensatorami. I wtedy można by ją jeszcze bardziej, powiedzmy, dostroić. Ona w tej chwili już jest na chodzie, działa. Tylko jedyny minus, jaki jest tych radyjek właśnie, to jest to, że słuchajcie, one w tej wersji podstawowej, które są tutaj zrobione, na tym przez designie pana Chińczyka, o Stachu, siemanko, to one są w wersji podstawowej. Tak więc tutaj musimy mieć na uwadze to, że tutaj nie mamy żadnego wstępnego wzmacniacza na wejściu, czyli to, co antena nam złapie, radio próbuje, jak to się mówi, odpowiednio dobrać, przerzucić i nam dać na słuchawkę. To radyjko by też dostało fajnego, dużego kopa. Słuchajcie, w momencie jakbyśmy na wejściu zrobili prosty, mały wzmacniacz na jeden tranzystorze, na przykład tranzystorze BF 199 na przykład, z jakiegoś, nie wiem, starej unitry, i on by służył jako obwód wejściowy, to spokojnie by to radyjko już odbierało odpowiednio sygnał wzmocniony z wejścia i by nie było najmniejszego problemu. Czyli wiemy, że tak, tu w tym radiu, słuchajcie, ja nie wymieniłem nic. Jedyne co zrobiłem, to wymieniłem układ scalony samego radia na nowy, bo ten, który był tutaj, był uszkodzony niestety, martwy. EP, no dokładnie, wiesz co, ja mam tych tranzystorów trochę z wylutu, więc można by się pokusić. Ewentualnie można to zastosować na zasadzie, tak robiłem tutaj, do naszego miernika.
Mam 2 tranzystory wysokiej częstotliwości wstawione S9018. To są właśnie te tranzystorki. To są niemalże parametrów zbliżonych do naszych BF-ów z tych naszych dostępnych 199. Tak więc można by je, wiesz, zastosować i je użyć. Ewentualnie mówię, właśnie na tych zbudować i byśmy mieli to ogarnięte. Minus jest taki, że w tej obudowie tego radia, tej płytki jest niestety bardzo mało miejsca. Można by się pokusić, zrobić coś takiego małego, mini dosłownie na pajączka, na małej płyteczce. Może by to zadziałało. Ale dobra, pierwsze co trzeba zrobić, to musimy wyczyścić te luty, bo dosyć, że ja tu lutowałem, to jeszcze widać, że widz tutaj no, dosyć mocno przysmrodził kalafonią, czy tam topnikiem i ta płytka jest dosyć mocno ubrudzona, tak więc wyczyścimy ją sobie. Ale słuchajcie, fajno, bo jedną mamy uruchomioną. Wymiana samego układu, jak widzicie, rozwiązała dosłownie 90% problemów. No, tu gdzie ja lutowałem, to idealnie się ładnie oczyszcza. Nie mam pojęcia, co to był za topnik, który widz używał, bo to się taka galareta robi dosłownie. No, to nie wiem, co to był za topnik, ale to się dosłownie galareta robi, wierzcie mi. Nie, że oczywiście, że to jest złe czy coś, ale po prostu chcę tą płyteczkę mu wyczyścić, żeby ona była, wiecie, idealnie czysta odnośnie tych wszystkich tutaj moich rzeczy, które lutowałem. Stachu, wiesz co, to jest taki zestaw chiński, który widz składał, a my składaliśmy coś takiego też u nas na live kiedyś, nie wiem czy pamiętasz, to było takie małe radyjko na baterię, monofoniczne, proste. U nas to działało, widz sobie składał 2 sztuki, tu mam drugą sztukę, tu jest z tego i po prostu radio było martwe i przysłał do mnie je razem z wzmacniaczem Unitry, czy jestem w stanie mu je naprawić, ogarnąć, żeby to działało na tyle, na ile jesteśmy w stanie uruchomić. No i udało się, jest uruchomione. Tutaj akurat, no niestety uszkodzony był układ, czyli ten nasz, całe nasze, nazwijmy to, serce tego radia. I trzeba to było niestety wymienić, więc a tak się stało dobrze, bo mam tutaj 30, nie pamiętam, 50 tych układów SC1088, tak więc nie ma najmniejszego problemu, żeby tu widzowi po prostu wlutować nowy układ radiowy i radio nam od razu zadziałało, więc bardzo fajnie, trafnie. Trafione, że było uszkodzenie samego układu. Możliwe, że układ po prostu był, jak to się mówi, też wadliwy już na etapie wrzucania go do zestawu i robił już, jak to się mówi, problem. No ja wyszło bardziej w momencie już polutowania, niestety płytka milczy.
można powiedzieć, że naprawdę układ jest wyczyszczony z tej kaszki, którą tutaj widz polutował. Nie wiem, co to było za topnik, jakiej marki, ale to była dosłownie taka dziwna kaszka. Cewkami, słuchajcie, też doregulowałem. Ja jeszcze będę mieć chwilę, to może sobie zrobimy taką wariant, że tą jedną zostawię, to radio, tutaj co mamy zrobione, ono jest, mówię, w tej chwili podłączyć, włożyć do obudowy, podłączyć słuchawki i teoretycznie sprzęt już musi śmigać. Łapie co mocniejsze stacje radiowe, od razu mówię, to nie jest tak, że on łapie każdą stację, którą gdzieś tu w eterze mam, tylko te, które są o wiele, wiele mocniejsze, na spokojnie to radyjko załapie. Ono w tej chwili tak właśnie mniej więcej to działa. Te mocne stacje, które są tutaj u mnie w okolicy, bez najmniejszego problemu złapało. Śmiga, wiem, że jest ok. Miernik częstotliwości pokazał, że bez jakichś tu problemów to działa. Tak więc możemy śmiało się do tego ogarnąć, że ta płytka jest raz, że minimalnie ją dostroiliśmy, tak aby widz miał ten zakres częstotliwości, który powinien być na tej płytce, jest uzyskany. Czułość wyjściową minimalnie też poprawiłem, tak to mniej więcej wygląda. Cewki są, jak widzicie, troszkę rozciągnięte, ułożone. Chętnie bym jeszcze je zalał stearyną, ale nie chcę się tutaj, jak to się mówi, mocno zalewać, kombinować, bo ta płytka potem będzie taka tłusta, oblepiona, więc trochę bez sensu. Ale mamy tutaj zarówno przy diodzie pojemnościowej tą część strojeniową rozciągniętą minimalnie i mamy zakres pełny, można powiedzieć nawet aż nadto ten na zakres górny. Tą cewkę drugą przy diodzie, tutaj co jest cewką od czułości wejścia, nazwijmy to, też jest minimalnie rozszerzona, tak jak widzicie, lekko rozgięta. No i dzięki temu też już mówię, te stacje, które są mocniejsze, to u mnie łapie bez najmniejszego problemu. Pytanie, jak to będzie u widza, mam nadzieję, że powinno śmigać, nie powinno być problemów. Czyli tą płyteczkę mamy ogarniętą, miałem to nawet tutaj delikatnie, słuchajcie, zrobię taki znaczek, że ona już jest ok. Że tą żeśmy naprawili. Czyli wymiana samego układu wyczyszczona i, jak to się mówi, zestrojona cewkami podziałała i nie mamy tutaj z nią większego problemu. Będzie można się, słuchajcie, skupić teraz na tej drugiej płytce na spokojnie. Tutaj mam pewne wątpliwości. Możliwe, że ten układ też jest szczepnięty, ale to mówię, możemy go sobie potem ściągnąć i go jeszcze później na spokojnie przelutować. Ewentualnie mówię, mam pewne wątpliwości co do samych kondensatorów tutaj, czy nie są przypadkiem te ceramiki czaśnięte, bo one mają mega jakieś tutaj problemy, bo nie chcą się prawidłowo stroić. Całe radyjko podczas strojenia częstotliwość momentalnie leci do przodu, nie zatrzymuje się, no więc działa odwrotnie niż to powinno działać. A mam jeszcze jeden pewien pomysł, który bym tutaj na tej płytce od widza chciał zastosować. Wprowadzimy drobne zmiany w układzie tej tutaj części strojeniowej. Mam kondensatory, więc te malutkie, więc spokojnie sobie to byśmy podmienili. Na pewno nie zrobimy opcji takiej, że będzie coś gorsze. Na pewno powinien efekt końcowy być taki, że będzie na lepsze. Tak więc tą drugą płytkę zobaczymy może jutro, bo dzisiaj już nie będę niestety tego tematu tutaj ruszał, ale jutro byśmy sobie ją mogli, jak to się mówi, tą część tutaj zmodyfikować. Scalaka byśmy też podmienili dla świętego spokoju, mimo że go poprawiliśmy i on zaczął coś działać, ten układ, ale
Damy nówkę. Nie będę kombinował, bo nie wiem, czy on nie był przygrzany, czy nie był jakiś tam pokombinowany, czy przypadkiem nie było podmienione napięcie, polaryzacja i sam układ, wiadomo, mógł być nastawiony na zwarcie, odwrotne podłączenie i w efekcie sam układ działa nam źle. Po prostu wlutujemy tutaj pewne małe modyfikacje, jeżeli chodzi o te tranzystorki i wiecie co zrobimy? Spróbujemy zbudować mały wzmacniacz antenowy do tego radyjka na wejście. Może to się uda. Muszę poszukać taką obudowę od tego radia, bo gdzieś mam jeszcze jeden taki zestaw. Tak więc będzie kwestia taka, że będzie można to sobie w obudowie dopasować. I jestem ciekaw, czy na takiej małej, miniaturowej płytce, gdzie trzeba będzie zastosować jeden tranzystor, ze 2-3 rezystory, z 2 kondensatory, damy radę sobie, jak to się mówi, zbudować mały wzmacniacz wyjściowy do tego obwodu, tak aby ten układ był jeszcze, dostawał czulszy sygnał z wejścia anteny, bo niestety tutaj ta kwestia anteny z wejścia od słuchawek to jest słaby pomysł, więc nie działa to tak, jak powinno działać do końca, tak więc sobie tu byśmy mogli trochę poeksperymentować, a z drugiej strony byście dostali dobrego tipa na zasadzie, że wiecie, jak rozwiązać problem, jeżeli byście mieli takie radyjko z takim układem, aby ono prawidłowo działało. Więc tu w tym przypadku, słuchajcie, jestem za tym, że tą jedną płytkę już zostawimy, tam nie chcę za bardzo eksperymentować, bo jest dostrojona, widzę, że łapie ten zakres, ale tą płytkę drugą sobie lekko jeszcze zmodyfikujemy, poprawimy, zmienimy stalaka i powinno być dobrze. Spoko, Robercik, dzięki, że wpadłeś. Dzięki, również pozdrów Wojtka. Dzięki Jaku, Mariusz, przyda się, bo ostatnio dosyć dużo tutaj subskrypcji, jak analizowałem, wypadło z tego względu, że widziałem, że YouTube robił czystkę z różnymi kanałami i było prawie 200 różnych kont zostało zamkniętych. Nie wiem, co to były za konta, bo niestety nazw nie mam, nie widzę, ale prawdopodobnie jakieś konta, które naraziły się, jak to się mówi, jakimiś ostrzeżeniami i niestety z 29 000 ponad 300 subów spadliśmy z powrotem do prawie 29 100. Tak więc jak się komuś kanał podoba, słuchajcie, zostaw łapki, zostaw suba, bo dzięki temu kanał się rozwija. A jak oczywiście ktoś ma ochotę, zawsze może postawić przysłowiową kawę, linki są w opisach kanału, bo dzięki temu, jak wiecie, kanał się rozwija. I oczywiście możemy, widzicie, eksperymentować na takich różnych projektach, tworzyć, analizować, przygotowywać, dać dobre rozwiązanie do układu, dobrą propozycję, co jak zrobić. Tak więc będziemy, słuchajcie, na pewno do tego tematu jeszcze tutaj wrócimy, tak aby mieć pewność, żeby poprawić. Czekajcie, wyłączę tę stację, bo ona już jest nam w tym momencie niepotrzebna. Ja ten temat sobie jeszcze przeanalizuję. Będę mieć chwilę przy kawie, może w pracy pod koniec dnia, to sobie wydrukuję ze 2 wersje z dokumentacji technicznej i jak to się mówi, poanalizujemy sobie ten schemat tak, aby w miarę to radyjko tak przyswoić, aby ono działało, wiecie, idealnie. Bo mówię, no szkoda. Propozycja, którą tutaj nam pan Chińczyk zaproponował, jest owszem ciekawa, nie ma z tym najmniejszego problemu, ale no finalnie no, nie jest to jakieś tam mega dobre tutaj rozwiązanie, bo to wszystko jest tak, kurczę, wiecie co, po łapu capu zrobione. Nie jest to jakieś tam super zapewnione, że to działa. Widzicie, to się rozstraja, robi jakieś problemy. No tak, kurde, szkoda po prostu, dosłownie. Więc będziemy musieli to, wiecie, troszkę minimalnie po prostu zweryfikować, poprawić może coś, może to pomoże. I najfajniejsze byłoby, musiał dostać takie małe, niskie, chociaż wiecie co, poczekajcie, ja mam gdzieś tutaj woreczek z cewkami, tylko nie pamiętam, co to były za cewki. Tutaj.
mam takie, to było z demontażu, jak pamiętacie, takich płytek radiowych. O, tu mam jedną cewkę, tylko nie pamiętam, co to były za kolory tych, bo one coś znaczyły, to wiadomo. Musiałbym sobie odszukać informację, która cewka była od czego. O, i tutaj jeszcze mamy jedną. O. Oczywiście tu było radyjko na układzie Sony. Mamy układ Sony CXA 1691. Mamy podemontowane te części, bo to sama konstrukcja była niby ok, ale niestety to nie chciało prawidłowo działać. I zobaczcie, mam tutaj te ceweczki. To są takie małe cewki. Mamy tak, mamy zieloną, mamy żółtą, tu mamy brązową, znowu mamy brązową, zielona i żółta. I teraz tak, ja nie pamiętam, które było od czego. Musiałbym dokładnie sobie przypomnieć. Słuchajcie, można by się pokusić zamontować widzowi taką małą cewkę tu przy tym układzie. Może na tyle byłaby, wiecie, wystarczająco, aby ją po prostu wykorzystać. Tutaj gdzieś któraś ma kondensator. Tak, te nie mają, te mają kondensator od spodu. Więc tutaj też jakiś obwód strojeniowy. Więc mam taki malutki, jak widzicie. Muszę poanalizować, które były cewki od czego. Może by się to przydało, słuchajcie, do tego układu. Tak więc jakby coś, to wtedy byłby gotowy też, nazwijmy to, taki lifehack, jak ten temat ogarnąć, jeżeli ktoś miałby podobne radyjko jeszcze, aby móc to jakoś, powiedzmy, wyregulować taką małą, fajną, niską cewką. One są niskie akurat. Niestety nie mają żadnych oznaczeń, jedynie po kolorach karkasów. Są to bardzo takie miniaturowe ceweczki, zobaczcie. Więc idealnie on tutaj wejdzie na tą płytkę. Dosłownie wysokość samej nawet diody pojemnościowej, która tutaj jest zblutowana w płytkę, więc nie będzie najmniejszego problemu. Więc mamy też takich, jak widzicie, tych cewek małych, to można by się pokusić i poeksperymentować. O, to ciekawe. Słuchaj, też taką instrukcję tutaj u mnie w kolekcji mam. Jak ją będę skanował, to ona też wleci na nasze forum dyskusyjne. Tam będzie można ją sobie w PDF-ie, jak to się mówi, pobrać. Nie będzie z nią też najmniejszego problemu, jak to się mówi, żeby potem wydrukować, jak ktoś będzie potrzebował. Ciekawe. Tak więc, moi drodzy, jak widzicie, mamy ten nasz układ wstępnie rozeznany. Drugą płytkę musimy wymienić z stalaczka, zweryfikować wtedy, czy się stroi, zmierzyć te dwa kądzie, które też mi się tutaj akurat nie podobają. I będzie można, jak to się mówi, zweryfikować, czy to zadziała. I jak nie, dobudujemy oczywiście do układu, tak jak wspomniałem, układ wzmacniacza wejściowego, aby to też troszkę poprawiło czułość. Poprawimy tą część tutaj obwodu strojeniowego też jeszcze.
No i przymierzymy te małe kondensatorki, bo mi się też tutaj to nie podoba, czy nie jestem przypadkiem pomylona, bo dosyć, że radio samo stroi bez naciśnięcia przycisku, co nie powinno tak się tutaj dziać z tą płyteczką. Tak więc przypuszczam, że jest prawdopodobnie może być też stalak uwalony. Tak więc jest do wymiany niestety. O, ciekawe, słuchaj. To trochę tych instrukcji, Stachu, nakupowałeś do kolekcji, widzę. Więc masz rozbudowaną, można powiedzieć, o kolejne instrukcje swoją kolekcję, z tego wnioskuję. Tak więc, moi drodzy, słuchajcie, mamy godzinę 21:53, 54 już w tej chwili. 2 godziny 40 streama za nami. Tak więc, moi drodzy, na dzień dzisiejszy to by było już wszystko. Zachęcam wszystkie osoby, które subskrybują kanał, do wsparcia kanału. Jest opcja tam akurat na naszym YouTubie, możecie wykupić wsparcie. Dostaniecie dostęp do nowych filmów, które czekają w kolejce na publikację. Będziecie mieli okazję obejrzeć je jako pierwsi. W tej chwili jest tych filmów no naprawdę tam sporo już. Najbliższy film przełączy się na zwykłą tutaj dostępność dopiero w środę. Dzisiaj oczywiście też wjechał kolejny film, kolejna część perypetii naszych z Arduino, gdzie walczyliśmy z naprawą tam ponad 10 tych płytek i z ostatnią płytką było najwięcej problemów, bo była inna wersja układu ATmegi, tak więc wszystko było też tam wytłumaczone, pokazane. Tak więc zachęcam, moi drodzy, jeszcze raz do subskrypcji, wspierania kanału, postawienia kawy, jeżeli macie taką ochotę, jeżeli doceniacie to, co robię, to, co pokazuję, to, co tłumaczę. No i oczywiście lajkowania i komentowania, to jest najważniejsze. Tak więc, moi drodzy, za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. Widzimy się w najbliższym wolnym terminie, prawdopodobnie jutro, po południu. Tak więc do usłyszenia, moi drodzy. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej.